daleka, żebyście wiedzieli, jak to się nazywa. No, patrz. Patrzcie, starego typu. Chciałam wam pokazać, jak wygląda. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Właśnie zbieram się, będę szykowała się chyba do wyjścia, bo taki mamy plan, żeby pojechać do Home Plus, więc zabieram was ze sobą. Zrobimy chyba tygodniowe zakupy. To są nowe plany. Muszę wrócić do tygodniowych zakupów, bo samemu iść na przykład do IMART w tym gorącu to jednak nie za fajnie. Świeci ładne słoneczko, chociaż temperatury nadal są naprawdę wysokie. Lecimy właśnie do Home Plus, potem pewnie Jan Kociak, taka klasyka klasyków. Bo Eliasz jadąc do Home Plus zawsze musi zjeść co musi zjeść? No właśnie Jan Koci tam ma telewizję, więc o to mu chodzi najbardziej, a nie o same mięso i grilla. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda łazienka, bo wiem, że w zeszłym vlogu tylko widzieliście kawaluntek. To teraz wam pokażę całość, jak to teraz wygląda. Koreańska łazienka. Poczekajcie, bo tutaj teraz tylko jedno światło. Wybabałuszona, tak się mówi? Chyba nie, ale spójrzcie, jak wygląda ta łazienka, kiedy ma otwarty sufit. Tak, całość tutaj będziemy wymieniać, dlatego że jednej takiej płachty nie mogliśmy wymienić, musimy całość. Do tego pan powiedział, że raczej jakościowa ta płachta nie była, więc lepiej wymienić całość. I oczywiście ona zaczęła tam po prostu korodować, więc lepiej to w całości wymienić. W ogóle tak, kontakty są na wierzchu, mamy tutaj światło, kable, wszystko po prostu jest na wierzchu. Tak jak w Polsce, jak kojarzycie, wszystko jest zbudowane, żeby jednak było to w ścianach, wtedy jest kucie, to tu jest plus i minus, bo niestety te plastikowe to tak sobie wyglądają, mi się nie do końca podobają. Wolałabym normalny sufit, tym bardziej, że patrzcie, między podłogą sąsiadki, a naszym sufitem jest sporo miejsca, więc naprawdę wysokie byłyby te sufity. Dla mnie ładnie by to wyglądało, no ale Koreańczycy mają jak lubią, więc trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Ja będę się szykowała do umycia. Dajcie znać, co myślicie o takich sufitach w komentarzach. Czekam na Wasze opinie. Czy wolelibyście takie polskie, czy właśnie w stylu koreańskim? A ja się szykuję, podładuję sobie też kamerę i będziemy się zbierać do wyjścia. Lecimy teraz na zakupy, ale wcześniej pojedziemy po jedną rzecz z Dangen, bo Dangen, marchewka, koreański Olix, jakby coś. Lecimy po blender, dlatego że jest tanio ten Ninja blender, który jest bardzo moim zdaniem popularny i bardzo dobry blender, więc liczę, że nam posłuży na długie lata. Fajny, bo ma 2 kielichy, ma też ten, chyba z tego co kojarzę, te do szejków, więc fajnie, tym bardziej, że one mają też bardzo duże te ostrza, przez to całość fajnie się miksuje. Nie powinno być właśnie problemu też z miksowaniem lodów, jakichś twardych rzeczy, więc liczę, że to nam sporo pomoże. A później jedziemy i coś zjeść, czyli będziemy jeść dzisiaj Jan Koci oraz jedziemy po zakupy, tygodniowe zakupy. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, musimy robić tygodniowe, bo po prostu jest tak gorąco, że ja prawdopodobnie tak 2 razy czy 3 razy w tygodniu nie dam rady chodzić na zakupy. Jeżeli coś, to myślę, że będziemy chodzić bardziej na targ niż na przykład do
do Imartu lub coś tam podobnego. Jeszcze muszę się do tego przekonać. Wiecie, ja mam strach kupowania w marketach. Czemu? Dlatego, że często w takich marketach nie ma cen, przez co ja, pytając się, czasami mogą zawyżać ceny. Mnie mąż o to ostrzegał, że właśnie powinnam patrzeć, żeby jednak były ceny, aby nie wpaść w taką pułapkę, jakby to powiedzieć, obcokrajowca. Dobra, lecimy. W ogóle jedziemy po takiej miejscu, w którym ja raczej nie kojarzę. And? 이게 너무 뛰어나잖아 이 새끼가. 이 여자가 지금 하니까 미니를 많이 해야 되겠고 이것도 물론 싫었지만 To są chińskie ogórki i one są leciutko odrobinę pikantne i do tego lekko takie kwaskowate, może nie kwaskowate, ale taki lekki posmak octowy mają. Jak ktoś... O! Więc naprawdę polecam, smakują ciekawie, warto spróbować. W Korei, pewnie też w Chinach, bo nie jestem 100% pewna. Może kiedyś będę miała okazję odwiedzić. Dostaje się też orzechy arachaidowe i one są z cukrem, więc lekko na słodko i zawsze dostaje się je w łupinkach, więc to jest takie troszkę zabawne. Mamy też kapustę w takim sosie sojowo-octowym. Do tego mamy papryczkę chili oraz właśnie kapustę białą marynowaną. Ona też jest chwilę marynowana. Mój mąż bardzo lubi. I mamy też już mięso na szaszłyki. Czekamy teraz tylko na ogień, że będzie tutaj węgielek i będzie można robić. Dzisiaj też zamówiliśmy taki bardzo specyficzny, ale dobry ryż. Pokażę Wam, jak wygląda, bo mi na przykład bardzo smakuje. Nie wiem, z jakiego sosu to jest zrobione, ale naprawdę jest pyszne. I słuchajcie, dostaliśmy też zupę. Ja za nią nie przepadam, ale to jest ten egg drop soup, czyli zupa z jajka. Przepyszny ryż, który jest w specjalnym sosie, który ja na przykład bardzo lubię. Nie wiem, co to jest, ale jest przepyszny. I'm not sure this week. I will have one patient. That's why I will put him to sleep. Today? It's okay, I can put him sleep. We can make like one day I will put him sleep and one day you will put him sleep. But it's a lot. I think too much for us. It will be not old. Dobrze, rozpakujmy wszystkie rzeczy, pokażę Wam, co kupiliśmy. Mamy mięso na bulgogi zamarynowane, więc będzie już jeden obiad. Kupiłam chlebek, chcę się nauczyć robić chleb sama, więc jak na razie mamy tutaj taki chleb i kolejny, mam nadzieję, że upiekę już. Kupiłam w Modern House, bardzo duże przeceny są, naprawdę tanio. Kupiłam na mydło w takim kolorze, bo zawsze mi się podobał taki kolor. Już wiecie, mam nawet kubek w tym kolorze. O, coś takiego. Więc będzie idealnie pasować. Mamy szynkę, bo była także przeceniona 2 opakowania. Zielona cebulka.
były Pringlesy przecenione w różnych dziwnych smakach, więc będzie teścik. Pomidory. Mamy 2 ogromne opakowania awokado, bo także była przecena. Jedno opakowanie plus drugie w gratisie. Mamy brokuły. Kolejne Pringlesy, ale tym razem to jest seaweed, czyli mamy z tymi, jak one się nazywają, o matko, no, z kim, wodorosty, papryczka dla mojego męża, mamy mleko, kupiłam koreańskie, bo tego polskiego nie było, jeszcze mamy takie stojaczki do szczoteczek do zębów. Ponzu to jest sos do shabu shabu, które ja bardzo lubię. Mój mąż sobie tutaj kupił piwo. I mamy tak, paprykę, pieczarki, bo były przecenione, czosnek, mamy łososia. Tutaj będzie do carbonary boczek. Kolejne opakowanie szynki. To będą na kanapki dla Eliasza rano. Tu mamy śmietanę. Tutaj także przecena 1+1. Mamy jakieś co to są? Jakieś mandarynki? Tak mi się wydaje, to mój mąż kupił. Kukurydzę dla tego malucha, bo on uwielbia za to. Mamy te Shai Muscat, czyli winogrona, bardzo popularne w Korei. Taka kieś była za 5000. Tutaj jest pietruszka, papryczka dla mojego męża. Kolejne opakowanie Shai Muscat, awokado. Mi spadło. Mamy też parmezan, całkiem spory. Udało mi się dorwać, nie wiem, bo ogólnie one jest na gramy, więc dziwię się, że takie duże. I rybka będzie, to jest godnio, czyli jakiej makrela. Więc będzie także makrelka. Dobra, to są wszystkie zakupy. Ja nic więcej nie kupiłam, ale za to mam coś Wam nowego do pokazania do naszej sypialni. Słuchajcie, przyszła paczka. I ta paczka to jest siedzonko do mojej, jak ono się nazywa, tego miejsca, gdzie robimy makijaż. Słuchajcie, kupiłam siedzonko właśnie dlatego, że moje dziecko już zrezygnowało z takiego typowego dziecięcego siedzonka i odłożyliśmy to krzesło, które tu miałam, wróciło na swoje miejsce w kuchni i to już jest takie Eliasza. Dlatego zakupiłam nowe siedzenie dla siebie tutaj w kolorze, już pokazuję Wam, ale możecie się pewnie w jakiś sposób domyśleć. Strasznie ciężko się otwiera. Jestem ponownie. Tutaj mówię, żeby nie używać noża, ale widzę, że jest jakoś tak zabezpieczony w miarę. I słuchajcie, jest takie bardzo śmieszne, bo jest opływowe, takie okrągłe, więc wygląda troszeczkę zabawnie. Dajcie znać, co o takim krzesełku myślicie. Jest w kolorze, jak już możecie się domyśleć, koloru zielonego, z takiego śmiesznego materiału. Ja to z tego co kojarzę, to jest taki a la buckle, czyli z takimi małymi kuleczkami wystającymi. Trzeba go widać lekko oczyścić z takich kłaczków, ale to za chwilę przyniosę i już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Będzie pasowało do naszej pościeli w sypialni. Wygląda tak. Myślę, że nawet całkiem fajnie wygląda. Będzie fajnie pasować właśnie do tej pościeli. Jest w taką ala koniczynkę czterolistną.
ładnie opływająca. W ogóle ja mam spory plan na tą sypialnię, bo mi się bardzo podoba ten kolor zielony. Już mogliście zauważyć w ten salonie, że też tak staram się uchwycić gdzie niecie zielony kolor. I jest plan na to, żeby oczywiście już w końcu pomalować tą całość na biały kolor, a przy okazji chciałabym zmienić ten blat. Po prostu nałożyć inny blat. Przez to będzie tutaj troszkę więcej miejsca, taki grubszy będzie, ale zależy mi na tym, żeby był drewniany blat. Tak, taki drewniany, może coś w tym kolorze właśnie, żeby dopasować i żeby to tak w miarę fajnie wyglądało, ale dajcie znać, co o tym myślicie, czy taki plan jest spoczko, ale na pewno tutaj do pomalowania, a ten stoliczek naprawdę mi się podoba, ładnie wygląda. Hejka, witajcie w nowym dniu. Dzisiaj jesteśmy na Hokansy, czyli jesteśmy na wycieczce w Yosu. Zamówiliśmy na jedną noc hotel, bo taki tani dorwaliśmy na marchewce. Marchewka jest znana właśnie z tego, że możecie fajnych dużo opcji znaleźć i tanio właśnie udało nam się zdobyć pokój w takim hotelu z takim widokiem, jaki macie tutaj z tyłu za mną. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam jakość tego obrazu ani głos. To jest spowodowane różnymi zawiłościami, ale nie chcę teraz w tym dzisiejszym dniu na ten temat rozmawiać. A czemu nie chcę z Wami o tym rozmawiać? Bo dzisiaj Eliasz ma urodziny i mamy taki fajny, szczęśliwy dzień. Byliśmy na basenie, dobrze się bawiliśmy, bo ten hotel ma basen taki, a może nie rooftop basen, ale na 3. piętrze można nawet zobaczyć tutaj z wysokości go. Fajnie się bawiliśmy, teraz będziemy się wybierać na coś do jedzenia, więc zabieram Was ze sobą po Yosu. Jeszcze troszeczkę pozwiedzamy tutaj, zobaczymy, co ciekawego można wieczorem robić, a potem wrócimy do hotelu i spędzimy razem z Eliaszem jego urodziny, bo mamy zamiar też kupić Baskin Robbins, czyli nasza tradycja kupowania gałeczek lodu z Baskin będzie utrzymana. Ja nie jestem fanką, słuchajcie, tych tortów lodowych, bo ja lubię smaki, które nam będą najbardziej odpowiadały, czy to Eliaszowi, czy mojemu mężowi, czy mi. Wrócimy tutaj, będzie wieczór takich przysmaków i może jakiegoś programu albo jakiegoś telewizyjnego filmu. Coś znajdziemy, na pewno. Wspominałam, mamy ten basen, w którym się kąpaliśmy. Jest taki brodziczek dla dzieci i też jest taka duża, nie wiem, no basen po prostu, co ja gadam. Tutaj w ogóle będzie imprezka dla dorosłych wieczorem, więc pewnie sobie spojrzymy. Już niektórzy zaczynają kosić sobie miejsca. Będzie też, jak to się nazywa? Fum, czyli taka pianka wypuszczona z takiej pianko armatki. Widok z naszego okna wygląda tak. Jest piękny. Co Wy na to? Co myślicie w tym temacie? Bo ja jestem w nim zakochana. Piękny jest widok. Mamy też widoczek na mini marinkę. Nie wiem, czy to właśnie nie jest marinka specjalnie do hotelu tutaj. Bo inne marinki też są, ale jak widzicie, są całkiem puste. W ogóle tutaj jest różnica temperatur ogromna w przeciwieństwie do Busan. Ta temperatura tutaj naprawdę jest... O, kawa? Tak, O. taką prezent. No, to ja za chwilę zobaczę. Słuchajcie, tutaj temperatury naprawdę są przyjemne. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale po prostu ani słońce nie grzeje, ale także nie czuć tej takiej dużej wilgoci. Przez to jest naprawdę przyjemnie, nie pocimy się tak i można wytrzymać. Nawet kiedy kąpaliśmy się w basenie, to poczułam trochę chłodu, nawet troszkę dużo. Dobra, pokażę Wam za chwilę, jak wygląda mniej więcej hotel. O maj! Teraz Eliasz właśnie grzebie w tym, jak on się nazywa, w sejfie. Dostaliśmy kawę. Kawa to jest Yosu Coffee.
Fajna jest, w ogóle taka fajna na pamiątkę z tego miejsca. Kubeczki, tu mamy lustro, słuchajcie. I idziemy dalej. Łazienka. Łazienka taka klasyczna, zwykła, tylko tutaj mamy shower, czyli prysznic i słuchajcie, można podnieść do góry i kąpać się w pod prysznicem, patrząc na widok, na widok za oknem. Szkoda, że nie ma wanny, bo w wannie to bym z chęcią sobie posiedziała z takim widokiem, ale niestety jest tylko prysznic. Tu mamy normalną toaletkę, były ręczniki, jest też szampon i reszta. Mamy wejście do drzwi na kartę. Klasycznie tutaj wkładamy kartę, żeby nam było światło po prostu tutaj w pokoju. Mamy też szafki, dostaliśmy szlafroczki. Jest też tutaj tak nietypowo kuchnia, taka typowa kuchnia pojedyncza, malutka, ale jest. Do tego jest lodówka, gdzie mój mąż już przygotował tutaj napoje. I jest także pralka, co jest tak trochę nietypowo, ale jest. Mamy też telewizor, tu jest mój mąż, nie będę Wam pokazywała podłogi, bo jest naprawdę rozsypane wszystko jest. Dostaliśmy też taki fajny stoliczek, ten stoliczek nocny z lampką i nasze łóżko. Ogólnie pokój jest bardzo duży, jest klimatyzacja, telewizor, naprawdę wydaje się bardzo duży ten pokój. W taki sposób wszystko wygląda. Z daleka, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Jest naprawdę spory ten pokój. I po tej stronie tu jest nasz solenizant urodzinowy. Tutaj jest Yosu Cable Car. A my będziemy sobie szli dalej mariną, aż do miejsca, gdzie będziemy jeść samgyeopsal dzisiaj. Nasz hotel. Tu jest kolejny i mamy też inny, typowy hotel, bo nasz to jest Hotel and Resort. Różnice między zwykłym hotelem a takim Hotel and Resort to, że w resort mamy większe pokoje. Do tego jest i pralka, jest lodówka, jest taka właśnie mała kuchnia, jak wcześniej Wam pokazałam, a na przykład w hotelach mamy już mniejsze pokoje i nie mamy właśnie takich dodatkowych rzeczy jak taka mini kuchnia. To są takie jedne z ważniejszych różnic, jeżeli na przykład byście szukali jakiegoś hotelu tutaj w Korei. To jest wyspa, na której byliśmy, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmiku, to Was zapraszam. Byliśmy już tutaj w Yosu i pokazywałam właśnie Wam tą wyspę. Małe Pikachu. Pikachu! Pika, pika! Pikachu! Jesteśmy już przy moście oraz cable car w Yosu. Patrzcie, jakie te łodzie rybackie mają fajne żaróweczki rozwieszone po całości, dzięki czemu dają takie mocne światło, kiedy wypływają wieczorem. It will be the longest. Jeszcze wyżej. Gdzie ten mój mąż nas ciągnie? Jeszcze spodnie mi się haczą o te schody. Jest cała ściana pomalowana rysunkami na murze. Ładnie to wygląda. Schody są też kolorowe. Oh, he eat last time. Romantic man. Chicken. Like wars. I thought this is like sheep on the around, but this is not sheep. He almost fall down.
Yeah, too much. Sketelot. Who don't have watch? They don't have much. Best we have it. Patrzcie, starego typu koreańskie meble, właśnie z takimi zdobieniami. To są takie chyba te muszelkowe, zrobione z masy perłowej. Właśnie, masa perłowa. Taki cały zestawik. Większość czasu Koreańczycy spędzali właśnie na podłodze, nie mieli stołów, więc dlatego wszystko jest takie niskie na podłodze. I zdobione. Ja tam była. Słuchajcie, przyjechaliśmy i myślę, że jesteśmy w restauracji całkiem popularnej, bo sporo tutaj ludzi się kręci. Jesteśmy w Gansogu. Przyjechaliśmy na pizzę, tą obiecaną Eliaszowi pizzę urodzinową. Myślę, że w stylu bardziej włoskim, więc będzie to zaskoczenie, jeżeli naprawdę tak będzie. Trzymam tego powerbanka, bo mi się bateria rozładowuje. Eliasz już gotowy do wyjścia, więc lecimy. Nawet bardzo ładne miejsce to jest. Tutaj są takie budyneczki właśnie ozdobione fajnie w kamieniu. Dostali odznaczenia za za dobre jedzonko, więc liczę, że będzie smacznie. To jest takie pomieszczenie na okrągło zrobione, więc ciekawy budynek naprawdę. Idą się typowo koreańskie akcenty. Mamy rękawiczki, słuchajcie, do jedzenia chyba pizzy. Tu gdzie siedzieliśmy. No i na zakończenie tego filmu chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasza łazienka, bo też były zapytania o cenę i ogólnie kto za to płaci. I słuchajcie, ja już to miałam nagrane, ale niestety wszystkie pliki na DJ Ozmo także utraciłam, więc na szybko mamy już wszystko naprawione. Ogólnie bardzo szybko to poszło, bo w jakieś 1,5 dnia wszystko było załatwione, przeciągnęło się, bo niestety był weekend i w weekend ta firma nie mogła pracować, ale w poniedziałek już mieliśmy wszystko wymienione. Przyszedł jeden pan, ściągnął całość, założył nową obudowę, tam w ogóle już wcześniej już skręcili, żeby nic nie ciekło. I kto zapłacił za co? My nie płaciliśmy, bo oczywiście jeżeli cieknie z góry, z górnych rur, to wtedy właściciel mieszkania u góry płaci. Tak samo, jeżeli z naszych rur ostatnio leciało w łazience obok, to niestety my musieliśmy za to zapłacić. Jeżeli mieszkanie jest ubezpieczone, wszystko idzie z ubezpieczenia. I co się okazało, pani u góry popełniła ten sam błąd co my, może to jest jakaś norma, nie wiem, że Koreańczycy nie ubezpieczają mieszkań. Dlatego też na zakończenie tego filmiku chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli nie macie ubezpieczonego mieszkania, to pędźcie i je ubezpieczcie, bo wszystko może się zdarzyć. Nawet jeżeli myślicie, że macie nowe mieszkanie, wszystko jest ok, to niestety czasami są takie sytuacje i tak jak my możecie się przekonać, że problemy czasami chodzą, jak to się mówi, parami. Dobra, ja w ogóle chciałam Wam podziękować ostatnio. Naprawdę dużo komentarzy mam pod moimi filmami. Jestem bardzo Wam wdzięczna i jest mi bardzo miło je czytać. Dlatego też na samo zakończenie chciałabym oczywiście Was poprosić jak zawsze o komentarze, o lajki oraz subskrypcję mojego kanału. Ja czytam każde komentarze, staram się na wszystkie odpowiadać w miarę możliwości i dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do kolejnego filmu. Do usłyszenia. Pa!